Dzień dobry, witamy Was w serii takiej technicznej, piątkowej. Często dajemy właśnie jakieś takie budowlane rzeczy. No a dzisiaj będzie troszkę inaczej. Jest ulubiony dzień Marcina, bo w końcu będzie mógł się chłodzić. Chociaż się lato kończy, temperatury spadają, ale nieważne. Nie, my się tak śmiejemy. Montujemy klimę do rzeczy. A czemu montujemy klimę? No wiadomo, chłodzenie jest jedno, ale chodzi nam o grzanie. Zimą o grzanie. Jak wiecie, my mamy mały domek, to jest 30 m2 i do tej pory grzaliśmy się takim malutkim kaloryferkiem. Jednak jego wydajność do poboru mocy jest średnio opłacalna. Więc stwierdziliśmy, no dobrze, raz zainwestowane pieniądze później nam się zwrócą, a przynajmniej Marcin będzie później następne lata miał komfort, że będzie mógł się ochłodzić, no i przez to więcej zrobi na siedlisku. Przynajmniej trzymam za to kciuki, chociaż jak on to usłyszy, co ja teraz powiedziałam, to zaraz mnie pogna z batem, że więcej. Dobra, śmiechy śmiechamy, my idziemy zobaczyć, co tu panowie wymyślili. Tutaj mamy i tu gdzieś do góry. Dobrze, zaczynamy od podstaw, czyli od tyłu domu, gdzie to wszystko będzie stało. Kilka słów wyjaśni mi Pan technicznie. Ja jestem kobieta, ja jestem baba. Niech mi Pan powie, łącznie z tymi nogami, dlaczego to jest takie na gumach, czy to jakieś są specjalne te wsporniki, nie wiem, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Pod klimatyzację. Chodzi No. o to, żeby jak śnieg napada, żeby one nie były, żeby jednostka zewnętrzna klimatyzacji nie była w śniegu. I też druga sprawa, przy grzaniu w środku lód. Stąd płynie i woda przy mrozie zamarza. I chodzi o to, żeby ten wentylator, jednostka nie była w lodzie. Aha, czyli W lodzie. Tak, no to są bitumiczne podstawy pod klimatyzację. i to nie będzie jakiejś wibracji Nie, przenosić. dlatego dajemy na tych podstawach bitumicznych, nie dajemy na ścianę albo na dach, bo wtedy przy grzaniu to się wszystko napręża i drgania by były, także nie można byłoby tutaj posiedzieć, tak pospać albo coś takiego A spokojnie. proszę mi powiedzieć, a hałas, jak z hałasem takiego urządzenia? Nie, i przy chłodzeniu jest niższy hałas, w decybelach nie pamiętam dokładnie, przy grzaniu jest troszkę wyższy hałas. Ta zewnętrzna jest trochę głośniejsza niż w lecie w trybie chłodzenia. Aha. Także trochę decybeli ma więcej, ale to spokojnie. Nie będzie w środku odczuwalne. Dobrze. Poziom jest, tak? Mój Marcin dobrze zrobił Tak, tutaj no, wylewkę. Tutaj wylewam sobie nagrobek. Spytacie, dlaczego taki mały? No bo wiadomo, na stare lata człowiek się kurczy. To mam nadzieję się tutaj zmieścić. Wszystko to ekonomia. Spytacie, a dlaczego wylewasz płytę, skoro jeszcze tam nie leżysz? Klaudia powiedziała, że się tu z boku podkopie i mi tam wepchnie. No i tak sobie właśnie wykombinowałem. Ty chcesz, żebym coś napisała, czy coś? No, napisz. Tu spoczywa baran Marcin. Ja myślałem, że wzniesiesz się trochę bardziej na wyżyny, ale rozumiem, jesteś osłabiony. Dzisiaj harowałeś, zasypałeś cały dzień, wybaczam ci. Ojejciu. Wyżyna, jaka tu może być wyżyna w tej nizinie? Dobra. Wiecie co, my już rok temu jakby dogadaliśmy się z panem od klimatyzacji takiej, która grzeje też dom. Bo oczywiście klima też ważna w te kilka dni w roku, ale powiedzmy na 2 tygodnie w roku, ale bardziej ogrzewanie. Ale sobie pomyśleliśmy, że może kiedyś będzie zima mocniejsza, a lato słabsze, co nie? Poza tym
tam są jakieś normy i chcemy je później spełnić. Bo no na razie to my tam z takim 1 do 1 grzejemy zwyczajną jakby, no nie farelką, takim olejakiem czy jak to tam No, takim maleństwem. no maleństwo. Miałem tu fundament, ale go na szybko robiłem, on był brzydko wygłaskany, ja teraz ładnie z łatą to zrobię. Jakiś tam szaluneczek troszeczkę wyżej ponad ziemią i przede wszystkim będzie bliżej domku, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że faktycznie psy mogłyby, tędy jakby tu byśmy go postawili, psy by latały, mogłyby te rurki może uszkodzić czy coś. To mała poprawka. No, taka mała poprawka przy okazji. O kuźwa, nie mam siły. Tam jeszcze 3 takie czekają. O. Ale masz piękny zachód na swojej twarzy, na swoim licu. No, to jest tak zwany zachód zachodzącego życia. Jezu, ty jesteś, wiem, jesteś zmęczony. Widać, że masz dość, bo ten twój humor jest trochę czarny. Kurwa, dzisiaj jest ciepło, ja dostaję ja wam mówiłem, potwornie Tak. w dupę w takie dni. A nam się ciągle, notorycznie i bezustannie spieszy, non stop nam się spieszy. Cały czas nas terminy gonią, po prostu Tak, no jest cały czas wariactwo jesteśmy do jakieś. tyłu. Nie wiem co, nie można tego nadrobić. dużo się dzieje i dużo rzeczy jest związanych ze sobą, Tak, wiecie? ale I- wiesz dlaczego, kochanie? Pamiętasz, poprzedni tydzień był cały mokry i nic nie zrobiliśmy. I dlatego teraz próbujemy nadgonić, bo wiemy, że nas terminy Pogoda. gonią. No, ale wiecie co, chyba się robi jakieś tam będzie kilka dni deszczy podobno, ale to tam wierzyć, za jakiś tam powiedzmy tydzień. I później robi się 20 stopni i my z Klaudią powoli, i to nawet Klaudia sama powiedziała, że Tak. może pójdziemy w góry, może gdzieś wiecie, trochę się zrelaksujemy. Oczywiście zwierzęta jakby są nieodzowną częścią Ale naszego odpoczynku. Rano jakoś je opędzimy Ale- i przyjdziemy z samego wieczora i po prostu Pochodzimy sobie gdzieś tak. indziej, typu, że już nic nie będziemy robić więcej niż to, co jest potrzebne. Czyli Dokładnie. karmienie zwierząt i wypuszczanie zwierząt i tak, ale chowanie zawsze zwierząt. coś się i tak znajdzie. dalej. Naprawa, sprzątanie, jakieś Po ulepszanie. prostu zostawimy to na później i Tak, tyle. zostawimy to na inny dzień. No. I później będzie montaż klimatyzacji, nie? Po tym tygodniu. Mm. Ale jedna, no kilka dni gdzieś sobie, ja mam 2 miejsca na razie, gdzie bym chciał wyskoczyć. Widzicie, murarz, rikszasz, wszystko. Człowiek orkiestra. No nie wiem, tam z 3 takie. Tam jeszcze kurde jedna. Pytacie skąd wiem ile dać cementu na ilość piasku? Nie wiem, Na oko. na oko. Wiecie, jak się robiło, jak się było pomocnikiem, menadżerem jednocześnie, to trzeba było się wszystkiego nauczyć i na kolor się robiło. Kiedyś pamiętałem te ilości, a teraz nie pamiętam. Halo! Witajcie na naszym kanale! Żeby się posikam. Ale pozycję wybrałaś, Klaudiu, do kręcenia? Słuchaj, no masz idealną, naprawdę. Piękna, Piękna kurwa, no nie piękna. wiem. No nie wiem, kuźwa. Dziękuję ci kochanie, ale myślę, że połowa teraz widzów leży i żyga. Albo sika ze śmiechu. O.
Przypominam Ci, kochanie, że jak zawsze jeździliśmy na wakacje, to Ty mnie tak nagrywałeś. Od dupy strony, za przeproszeniem. Zgrabnie ci się ten tyłeczek zawsze układał. To co, miałem go nie kręcić? Tak, ja nieraz przyglądam te filmy i patrzę, no ładnie, znowuż moje 4 litery tylko są na tym. Jedyne co Marcin z wakacji uważał za sensowne do nakręcenia. O, dziewczyny przyszły. Co, Ziula, też przyszłeś pomagać? Jamberek? Wszystkie. Jamberek przyszedł. Poczekaj, za blisko jesteś, kochana. Ładnie wyszło? Stołem tutaj na podkładkach, no ale Aha, Lekko mi uciekło, no bądźmy No. szczerzy. a tutaj dobrze, że słońca nie ma, bo jak jest słońce, to A to- jakoś nie parcieje, że nie, jakoś... nie, to jest, są specjalne z twardej gumy No to dobra, podkładki. to w tym momencie co? To jest zainstalowane i co? tak, Rury? To jest jednostka zewnętrzna i teraz musimy tą jednostkę połączyć z tą jednostką wewnętrzną, co kolega montuje w środku. Ale odtąd będziemy teraz wychodzili tutaj do góry, prawda? Rurami. Tak, no żeśmy tak ustalili, że No. 2 rurki, kabel zasilający już Państwo podciągnęli, to nas interesuje tylko 2 rurki Mm. i sterowanie. Kabel Okej. sterujący, który my też montujemy. My montujemy kabel sterujący między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Zasilanie już mamy, także Czyli no już tam część roboty jest, prawda? tak, nie no to teraz najgorsze. Najgorszy właśnie ten kabel, tak się wydaje. Największe się montuje szybko. Bo to teraz no trochę będzie, no nie? Przymocować trzeba tą instalację jakoś, ładnie ułożyć ją, wygiąć, żeby gdzieś tam czasami nie było jakichś zagięć, bo będą straty. Chodzi o przepływ czynnika chłodniczego, żeby nie było jakichś zagięć, Okej, muszą okej. być delikatne łuki. Okej, rozumiem, nie 90 stopni. Nie no 90, tak, tylko że wygięte, no bardzo ładnie, nie tak, że ktoś wygnie i zagnie. Aha, i zagnie i rurkę zmniejszy rurkę. Tak, i No, przepływ no, czynnika no. chłodniczego. A to dobrze, widzi pan, no bo ja jestem kobieta, to ja w ogóle jestem technicznie do tyłu, ja dobrze, że... Ty dobrze, że pilota się nauczysz obsługiwać. Nie, no pilota nie ma problemu, tam instrukcję, szef zawsze zostawia instrukcję do pilota. Poradzimy. Także No też dobrze, to nie Marcin, będzie- wyjaśnij tutaj, ja kamerę wezmę, dlaczego idziemy tutaj do góry w naszym tym domku, tymi rurami. Próbowaliśmy różne drogi znaleźć, jak poprowadzić tą całą instalację, ale chyba się wszyscy zgodziliśmy, że jednak najprościej będzie pójść pod dach. Tak jak cały czas wam mówimy, że ta instalacja kiedyś stąd jakby wywędruje w inne miejsce, znaczy mówimy o kablach i Tak. będzie przełożone, ale na razie jak mamy ten mały domek, musi być w ten sposób i po prostu będzie najprościej pociągnąć ją tutaj po zewnętrznej stronie. Tutaj w ten sposób damy łaty, które bardziej będą odsuwać na to deski, czyli ona zniknie pod deskami i poprowadzimy ją pod dachem. No dla wszystkich będzie chyba najbardziej komfortowe, to i bezpieczne, no kury nie będą dziubać, psy nie będą Tak. tego jeść, jakby tam ewentualnie chciały, a dołem się nie dało, jest to jednak za dużo rurek. To niewykonalne. I poza tym ciężko by było zabezpieczyć od kur, no bo to wszystko jest w izolacji. Aha. proponuję jeszcze, mogę przerwać, Tak, żeby oczywiście. sobie później porobić zdjęcia, jak idzie instalację. Ewentualnie, jakby coś kiedyś trzeba było coś przymocować, żeby pamiętać, że tutaj są na przykład w tym miejscu są rurki albo No przewód. tak. Dobra, A wie pan, co nawet by- z miarką to zrobię, żeby Udokumentować. mieć wysokości. Dobry pomysł. Dokumentować, żeby wiedzieć, aha, tutaj mogę sobie coś tam przymocować. Bardzo dobre. A proszę mi powiedzieć, nie będziemy mieć jakiegoś problemu później z przeniesieniem tego, jak my zrobimy tutaj dobudówkę te rury. Odkręca i nowe się kładzie, nie? I tyle. Znaczy, no nie wiadomo, w które miejsce będziecie Państwo chcieli to przenieść. Mówimy o jednostce zewnętrznej, tak? Nie, jednostka to zostaje, tylko rury parownik później. będzie, Parownik. Na przykład na tamte pomieszczenie. A to trzeba wtedy już przedłużać instalację freonową. Przedłużać. Aha. albo Nie wiadomo, czy ona będzie na przykład tutaj, czy trochę dalej, Tak. czy wystarczy tej A instalacji. można jakby wykorzystać to całe i z tamtym się połączyć, czy to musi być jedno zawsze jeden kawałek bez cięć? Nie, no rury? może być. A, można Są przedłużyć. nieraz takie ewentualności, że trzeba jednak polutować, że No. w ciągu całym nie można przeprowadzić instalacji. To się lutuje, tylko że lutuje się w takich miejscach spawa, No. Żeby było dostępne i mieć Aha, tą bo w razie ewentualność, czego? żeby freon nie uciekł. No właśnie, no bo tak, lutowanie gdzieś tam osłabia procentowo. Tak, ale szanse i trzeba zwiększyć. w azocie, w osłonie azotowej spawać, no nie, żeby opiłki w instalacji nie, bo A to- dla sprężarki. Co pan powie? No Tak, to już, trzeba to w już osłonie- specjalistyczne. W osłonie azotu spawać.
Dobra. gazu obojętnego. A jak daleko można iść? I ostatnie pytanie, Do jak daleko 15 można? metrów. Do 15 metrów. Do Później 15. już trzeba dobijać ładunek fronu gazu. Dobra, A, dziękuję. czyli tylko 15 metrów, tak? tak. No to też dla nas jest wskazówka, jak będziemy Jak później... daleko. Ale, Tak. ale dobrze, no ale dobijasz fronu i dalej jest dobrze. Tylko po prostu trzeba jakby dodatkową czynność Tak, wykonać. tak. No wiecie, Więc- zawsze pamiętajcie, to jest bardzo mała klimatyzacja i my nie wiemy, czy ona starczy na całe mieszkanie, które się powiększy właściwie jeszcze trzykrotnie. Znaczy, no tu mamy 30, a chcemy dobudować 60, no to powiększy się 300% wszystko do tego, co mamy, także nie wiemy, czy to wystarczy na całe mieszkanie i czy łatwiej zamiast przedłużać i przeciągać, nie będzie po prostu Łatwiej drugą jedną jednostkę tak gdzieś w innym pomieszczeniu dać i wiesz, osobny fundament i tyle, a to zostawimy na tą część, nie? No zobaczymy. Zobaczymy. No nie chodzi o ładność, tylko żeby później Popatrz, spełniało popatrz, swoją jakie to funkcję, prawda? Widzisz, Swoją jak się rolę. trzęsie? Trzęsie się? No tak, bo to jest antywibracyjne właśnie. Aha. No powiem ci, że Wygłuszy no takie... wibracje. No te nogi takie solidne się wydają. Powiem wam bardzo. No i to No, guma taka, to i- ale twarda guma, No, ale guma. no guma. No i tutaj te podkładki, więc fajnie wszystko pozabezpieczane. Wentylator wielki. No dobra, idziemy do środka zobaczyć, jak tam prace postępują. Jesteśmy w środku i zobaczcie, mamy tutaj już stelaż zamontowany. Tylko podjaśnię wam, bo na pewno malutko widzicie. O, teraz. Wzięliśmy go, zainstalowaliśmy tak, no można powiedzieć w pośrodku, trochę pomieszczenia, ja wiem czy pośrodku. No tak, żeby, zaraz wyjaśnię wam dlaczego, tutaj w tym miejscu, żeby w tym miejscu akurat poniżej pracujemy, mamy komputer. I tutaj pan nam wyjaśnił, że nie może to być zaraz nad nami, ponieważ... No będzie wiała nam centralnie na nas. No Bo właśnie. w okresie grzewczym żaluzje w klimatyzatorach przesuwają się w pion do dołu, żeby pchnąć powietrze do samego dołu, ono potem grawitacyjnie już się rozchodzi. Żaluzji nie ustawiamy do góry, bo góra by się nam nagrzewała, na dole byłoby chłodno, więc lepiej tak umiejscowić, żeby nie wiało na... Czyli ja bym grzała i marzła, tak? Tak. To co to za interes? Ta bym dzwoniła do was z reklamacją, że jest mi ciągle zimno. Tak jest. No, dlatego niestety ona musiała być trochę tutaj przesunięta, ale my się tym nie przejmujemy, ponieważ będzie ona, wiadomo, ta ściana kiedyś w przyszłości wyleci, jak dobrze wiecie, bo będziemy się przebijać do następnych pomieszczeń. Dobra, mamy już tam część właśnie tego stelaża zamontowaną i idziemy dalej. Dobrze, zaczęły się teraz prace na wysokości. Tutaj już- Najgorsze panowie mówią, Na- najprostsze to są najgorsze. jednostki zamontowania, a najgorsze to Dokładnie. te kable. Już jeden z panów właśnie tutaj na drabinie kica. Przechodzi zaraz drugi. Czy Tylko nie mógłbyś kica. jeszcze raz nam wyjaśnić z tą rurą plastikową, co przed sekundą mówiłeś? Tak, to jest odpływ z kroplin i w tej rurce jest jeszcze włożona rurka Fi16. Specjalnie, środku, tak? Tak, w środku. A ja pokażę. Po to zrobione, ponieważ w środku jest stelaż metalowy, nie ma do niego dostępu, żeby go zabezpieczyć przed przecięciem od tej rurki, która jest tutaj. Tu płyną skropliny, a ta zewnętrzna jest zabezpieczeniem, żeby stelaż metalowy Nie przeciął. ostry nie przeciął, nie Aha. uszkodził, Żeby woda się nie żeby znalazła gdzieś w płytą, ścianie. tak, w ścianie. No już jeden prysznic mamy, jeden wystarczy. Tak jest. Dobrze. Ty się spytaj ściany, może ściana chce się umyć. Tak, no i to jest właśnie ta zewnętrzna ściana klimatyzacji, która wyleci kiedyś. O, widzicie teraz membranę pod spodem. Jak folia jest zdjęta, to jak prezent rozpakowany to wygląda. Później za kilka tygodni doczekacie się filmu z obiciem. Tak, i ale to- znikną rurki i wszystko Tak, zniknie, to jeszcze będzie całkiem musicie nam sympatycznie. chwilę czasu dać. Bo jeszcze Chyba, że chcecie do pomocy. Tak, chyba że chcecie wpaść i opalać deski. To trochę żmudna robota. Dobrze, a teraz zajmujemy się rurkami. Jeszcze dzisiaj będziemy się cieszyć chłodem. No. I to dzisiaj jest Tak. chyba jeden z cieplejszych dni. Później tam temperatura spada. Także Marcin zaraz tam -2 na klimie. Dzisiaj postanowiłem, Tak? że ulepię bałwana. Z tego, co się tam zmrozi. Zmrozi, Tak. Nie, kochanie, to tak nie działa. Niestety. No, ale co, happy? No bardzo, No. bardzo.
No dobrze. Powiem, no, Jeszcze wymęczone. no, wymęczone, tak. Wybłagane Klaudii, wyskubane włosy. Tak, bo Klaudia uwielbia ciepło. Bo ja lubię ciepło, a teraz będę marzła, więc jak będę przeziębiona, to będziecie wiedzieć, kogo wina. Dobra, ja nie przeszkadzam tutaj panom. Się odsuwam. No, jestem silna, ale nie wiem, czy aż tak, że utrzymam i złapię pana. Poziomicę jak na górę? Co? Na górze masz poziomicę? Nie, położyłem już tam na klimie chyba jest. Tutaj panowie mają jednak utrudnione zadanie, no bo jak wiecie, to tam mamy stelaż metalowy, jeszcze jest i drewno z jednej i z drugiej strony, więc no tak trochę mają pod górkę niestety, ale sobie radzą, już przebili się, więc nie powinno iść tak źle. Będziemy mieli tutaj na instalacji już zrobione. Wszystko wypoziomowane. No tutaj akurat pion, prawda? Tak. No ale mówię, że jest tutaj, widzę cały czas poziomica w użyciu. No i proszę, mamy rurki. Wszystkie fajnie poizolowane. I to się obuduje dechą. I wszystko fajnie zniknie. Fajna ta izolacja, bo to jakaś guma jeszcze jest na górze, nie? Tak, to jest jeszcze powleczone To właśnie. materiałem. Na pewno to nie standard taki do hydrauliki, nie? Jak tam się robi ciepłą wodę. Nie, to już producent instalacji tych freonowych wykonuje Aha. taką izolację i to jest jedna z lepszych firm na rynku włoskich, która robi dobrej jakości rury miedziane i właśnie w izolacji I od razu izolacji. na gotowo. Fajna sprawa. No tak, bo to idzie kawałek jednak, nie? I przez ten czas mogłoby masę stracić ciepła, czy tam zimna. No i też dobrze, że będzie już obudowany, to nie trzeba zabezpieczać dodatkowo przed promieniami UV, a na Aha. dole będzie zabezpieczone specjalnym peszlem. Dobra. I izolacja inna po prostu. Jarek, tu nie strasz pana i widzów, bo... No, to zaraz będą telefony. Ale to jest takie standardowe powiedzenie, że jak na pierwszy raz to mi się udało. No wiesz. Ja tam się nie przejmuję. Mówię, widziałem wasze opinie i tym się kierowałem jakby w wyborze. No to wszyscy was chwalą i to właśnie, że tą czystość roboty i tak dalej. Nie chcę tutaj specjalnie reklamy wykonywać, no ale mówię, że jak jest. Jak prawda to prawda, nie prawda sama się obroni, nie trzeba gadać. Cieszymy, staramy się jak możemy. Fajnie, że tak wysoko może być pod sufitem, bo tam słyszałem, że niektóre jednostki potrzebują być niżej z jakichś tam Tak, powodów. to jest 5 cm. 5 cm niewiarygodne. Producent wymaga i tyle tu mamy, żeby swobodny był zaciąg powietrza, bo od góry urządzenie. Aha, Jak będzie zaciąg. obudowa, to już od góry powietrze się dostaje. A zawsze zimne i ciepłe? Zawsze za tą samą stroną? Tak, tak. Tu wyrzuca, zawsze tutaj będzie No. wyrzucało, grzało bądź chłodziło, a od Ale góry... myślę, że fajnie ono wygląda, takie delikatne, jak do tak małego mieszkanka to w sam raz, bym Tak. powiedział, wielkością. Kurczę, jakieś taśmy, bo widzicie, popatrzcie, i ta izolacja co idzie na zewnątrz, idzie aż do samej jednostki i wszędzie jest zaizolowana. Też ciekawie. Panowie mówią, że to jeszcze trochę roboty, to tak wygląda, że tam już jest podłączone i tu podłączone, ale mówię, że jeszcze trochę zabawy. Proszę bardzo, Amber też tutaj pilnuje, nadzoruje, czy wszystko jest dobrze zrobione, tak Amberku? No tak, pilnuj, no bo ty to jesteś ekspert w tych sprawach, no. aż potwornie się zmęczyła. Dokładnie. Coś nam tutaj bzyczy, zaraz się spytamy fachowca, co to bzyczy, co to za pompka. Pompa próżniowa do wypróżniowania układu. To znaczy, A nie gaz?
Czyli gaz i próżnia. Ale rurki żeśmy zakładali, połączenie między jednostką zewnętrzną No, a wewnętrzną, dawaliśmy nowe rurki. One Tak. były otwarte. faktycznie. Zarobiliśmy końcówki, kołnierze i wtedy się podłącza pompę próżniową i stąd i z jednostki wewnętrznej ciągnie się próżnia, żeby był wypróżniowany układ. Rozumiem. Aha. I później, a dobrze, a kiedy są te jakieś gazy tam się daje? Czy A to to- w tą próżnię się ładuje gaz Tak, później? tak, ale gaz jest zmagazynowany w jednostce zewnętrznej, tak? Dlatego tutaj się odkręca na wrzecionie I on zaciąga tą im próżnię, burzę, tak? tak, i to się wypełnia freonem, cały układ. Gaz jest zmagazynowany tutaj w jednostce zewnętrznej. Amber, pamiętaj, masz czas na kawę tutaj, rachu ciachu, szybciutko. Ty się szybko zdrzemnij, bo mózg Tak. się już paruje od tego myślenia. A widzicie jak pilnuje tutaj? Ile ma lat? Ona ma, 4 czy 5 już, nie? chyba tak, takiego. no coś takiego. Jeszcze no, stosunkowo młoda, nie? Tak. Stosunkowo. Młoda i wiecznie zmęczona. Dobra, teraz... Dobrze, dobrze, dobrze. No ja też już skończyłem. Tak, no to kury mają, co? Będą miały teraz. Te one mają za dużo, jeszcze tamtego nie zjadły całego. No. Kurczę, nie wzięłam, wiesz co, deski, bo nie wiem, czy się przyfajczy, czy Nie, nie przyfajcie się. Nie? Nie. Aha. Czy to już jak przyfajczata Jezu. wygląda. Jezu, ale ciepło, ale zobacz, dzisiaj jest taki pochmurny dzień, no jesień się już zbliża. Dzisiaj mamy 16 stopni. No, 16 stopni mamy. A zielcia, no, chodź. Czyli jak wiecie, naszym jedynym źródłem ciepła Do teraz tej pory. do tej pory w mieszkaniu był grzejnik taki olejowy, czy taki konwektorowy, taki najprostszy co tam jest, najtańsze za 200 zł. No i to było mało wydajne, to znaczy mało wydajne. Ciepło było w domu, bez dwóch zdań, natomiast my w okresie stycznia i lutego, ale nie mówimy o całym jakby gospodarstwie, potrafiliśmy spalić 1200 kW prądu. To jest bardzo dużo, nam się wydaje jak na tak małe mieszkanie. Fakt, że myśmy tam jeszcze pomagali kulką docieplać, wiecie, jakieś tam inne rzeczy chodziły, ale to jest dużo. I oczywiście najwięcej z tego wszystkiego brało samo ogrzewanie i pomyśleliśmy, że to no, troszeczkę jest niebezpieczne w czasach, kiedy ten prąd jest tak drogi, mimo że mamy jakby jego duży zapas, no ale to nigdy nie wiadomo co będzie. Kiedyś przecież ta taryfa prosumencka, którą my mamy, się skończy. I jakby wejdziemy na normalne grzanie, będzie trzeba normalnie opłacać rachunki, może tylko częściowo. Talos nie gryź palcia. I nie kochanie. przesuwaj kamery. I pomyśleliśmy, że to jest czas na taką inwestycję i po prostu będziemy bardziej zieloni, nie? Przestań mnie gryźć po cyckach. Co ty Nie taki dość, się że cię zrobiłeś? gryzie, to jeszcze tyłkiem kamerę co chwilę Ty- przesuwa. Grubasie. No ty Gruby nie ma jesteś- kleszcza tu. No to... No to to trzeba mu, wyciągaj. niestety, muszę mu tego operację. Teraz operacja kleszcz. I słuchajcie, dobra, jakby O, ciepło, co, gdzie ty to robisz? ciepło mamy jakby już uzgodnione i powiedziane o co tam chodzi. Jest to jakby naszym zdaniem najtańsza i najsensowniejsza ekologiczna opcja ogrzewania prądem. Natomiast pompy ciepła różnią się klimatyzacja. Natomiast pompy ciepła my nie montowaliśmy, bo pompy ciepła już służą, wiecie, żeby podgrzewać wodę, żeby mieć na przykład ogrzewanie podłogowe, takie kaloryferowe wodą. Jest to bardziej zaawansowana opcja i znacznie też droższa. My jakby tutaj tego nie potrzebujemy, to jest to kompletnie dla dużych domów oczywiście. Chociaż wiemy, że też duże domy instalują sobie na przykład po 2 klimatyzacje albo jakąś większą klimatyzację i też grzeją nasze powietrze. maleństwo wystarczy to. Nie jest to sponsorowana, żeby Tak, to było w żadnym jasne. wypadku. My pokazujemy to po prostu ze jako swoich- ciekawostkę. Tak, ze swoich jest, to, oszczędności. jest to część z naszego życia. Traktujemy to po prostu jako vlog. Gdzieś tam te nasze siedlisko w następnym jakimś tam Tak. poziomie spełnia swoje tam nie Dzielimy wiem, się z wami naszymi tym, po co prostu... się dzieje. Może to wyglądać jak reklama, ale nie jest. Nie jest. Nie, też wam pokazujemy i właśnie tak jak Marcin, no argumentujemy, dlaczego decydujemy się na pewne rzeczy. Jak nam też coś nie wychodzi, to też wam o tym mówimy. I najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, że mówimy ciągle o klimatyzacji i ogrzaniu. Oczywiście, że w lecie, w te powiedzmy 2 tygodnie tych najbardziej upalnych dni, kiedy ja po prostu nie wiem gdzie jestem, będzie nam wspaniale to służyło, żeby tą temperaturę troszeczkę zbić z domu, bo jak wiecie, powyżej 25 stopni Marcin umiera. To już jest naprawdę źle. A Klaudia A umiera. A Klaudia Jak dopiero... jest -5 już.
No. Nie, tak przesadzam. Ja nie lubię zimna, ten nie lubi gorąca. Klaudia przy Więc 30 będziemy- wychodzi pracować fizycznie w Tak. pełnym słońcu. Więc będziemy musieli jakoś to pogodzić i Nie, jakoś to ustawić. Oczywiście nie będziemy robić temperatury typu 20 tam stopni w domu, to nie o to chodzi, ale żeby chociaż było trochę bardziej, mniej wilgotno, żeby był jakiś nawiew, no i w miarę komfortowo. No. Tak jak Marcin wspomniał, zaraz zobaczymy, czy pan elektryk, czy w postaci tutaj Ja osoby stojącej przed nami, czy dobrze zrobił wszystko. Nie, ale elektryk wszystko podłączał. Także no wiesz, dobra, on sprawdza. ale zaraz zobaczymy, czy w skrzyneczce Tak, nic się tam nie pomieszało. czy psy jednak nie pogryzły tych kabli do waty. To będzie nie ten bezpieczny, bo nie ma napięcia. Poważnie? Naprawdę? O, no to lipa. No nie, dobra. Mamy Marcin. jeszcze, tam mamy taki raz, dwa. I co? Nie ma. Nie ma. Nie ma? O, Nie ma. Tam widzisz, No ja jeszcze jeszcze- dwa jakieś różne filtry, niebieski, no ja biały. jeszcze chłodu nie czuję. Nie, Nie, to jeszcze trzeba poczekać. A faktycznie, dwa różne filtry. A czemu czemu takie, że jeden jest biały, drugi niebieski? No, tu mają dwie funkcje oczyszczania powietrza i one wystarczają, te wkładki na 3 lata można je płukać pod bieżącą wodą. Po 3 Aha. latach są do wymiany. Same te kolory biały Tak. i niebieski. Mhm, A siateczki są, dopóki nie powiemy, to No. wrzucamy. Okej. Super. Także I tak, czyli no. te siateczki myjemy co miesiąc? Tak. Te co, Tak? co Co myślisz? miesiąc możemy sobie Jedno i je drugie. wyciągnąć, tak? Wyciągnąć sobie je spokojnie po otwarciu, ja później pokażę jak. No. Możemy całkiem tak jak są, wytrzepać z kurzu i pod bieżącą wodą Umyć pod prysznicem. pod prysznicem umyć, osuszyć i założyć z powrotem. Nie? Okej, No i w dobra, tym czasie super. tak, nie używać, żeby nie ciągnęło na wymiennik Tak. kurzu, bo wtedy gorsze czyszczenie jest. Dobrze. Wy nie słyszeliście, ale my wcześniej rozmawialiśmy tutaj z panem i mówił, że właśnie jak się chłodzi, dobrze jest po Wyłączeniu samego chłodzenia. Tak? Można włączyć na sam wentylator, żeby osuszył się wymiennik. Wiecie, To taka mała podpowiedź. żeby Tak. zwilgocić, żeby grzybom nie dawać super warunków do życia. Pożywki. Tak, Okej. można tak. Chyba, że ktoś lubi mieć grzybem, jak mu pachnie w domu. No tak. To też może jakieś lekkie są takie odchyły na przykład. Włączysz se klimę, nosem tam pociągniesz grzybicę muchomora. No na grzyby to do lasu. Na grzyby to do lasu, tak. Tak, ale oczywiście pamiętamy też o czyszczeniu i odgrzybianiu regularnym urządzeń. Nie? To, Tu jakby co pomagamy to sobie- znaczy regularnie? Raz do roku. Raz do roku to jest minimum, ogólnie producent wymaga 2 razy Dwa do razy. roku Mhm. przeglądów. I to jest Mamy tak 5 zwany lat gwarancji. serwis w tym Tak. momencie, co I przyjeżdżacie? wtedy jest czyszczenie z przeglądem urządzeń, jednostki zewnętrznej, wewnętrznej, z myciem ewentualnie, jeżeli jest konieczność, przy przeglądzie to widzimy, to wtedy demontujemy, zawsze demontujemy całą budowę, ale w warunkach specjalnych też wyciągamy turbinę, tą, która teraz nawiewa powietrze, Widać. bo na niej najczęściej się brud osadza, taki grzyb nawet obrasta, więc to też demontujemy, myjemy, składamy i to też wchodzi w zakres serwisu. Super. No bo właśnie czasami nie wiemy, co te serwisy obejmują. Tu właściwie masz wszystko, no. Tak, przy serwisie też myjemy jednostkę zewnętrzną według potrzeb. O ten wymiennik też tam gdzieś się kurzy, No tak. brudzi, więc to też trzeba Przedmuchać. Tak. I co? I to już jest gotowe? Prawie, jeszcze sprzątanie, pomycie. Ale sama klima Taka po działa. posprzątania, zobaczcie, wszystko pięknie pozabezpieczone. Akurat u nas nie było nawet takiej konieczności, ale Panowie widzicie, no profesjonaliści. i odkurzacz, więc nie było żadnego kurzu przy wierceniu. Tak, tak, Nie? tak. Natomiast tutaj długo Fujitsu nie zmienia też modeli z roku na rok, dlatego części są długo dostępne. Jesteśmy w stanie Japońce, co? dostarczyć części do urządzeń 10-letnich i starszych. W Lubaniu na przykład była awaria na urządzeniach 13-14-letnich i udało się normalnie naprawdę dostać I płytki dalej działa. elektroniczne. fabryczne. Rewelacja Tak. to jest. Więc to jest, są modele też ścienne Fujitsu, które mają 10-letnią gwarancję. One są droższe, bo tam jest czujnik też ruchu dodatkowo No. w nich, ale jest od razu Czyli- możliwość zakupu urządzenia, które ma 10-letnią gwarancję. Czyli firma jakby dobrze, doskonale sobie zdaje sprawę, że 10 lat to dla nich żaden problem, bo wiedzą, że wytrzymają, bo są dobrze zrobione i tyle. Nie zmieniają też jakby pewne zmiany, jak są
dokonywane, to też są w miarę przemyślane, takie my jako technicy widzimy. Gdzieś tam dodano element rozbieralny, żeby nam było łatwiej to demontować, nie, po czasie. Ale co za tym idzie, nie jest zmienione coś w agregacie, co powoduje, że potem będzie problem z częściami, nie? Tylko jeżeli coś się sprawdza, to jest cały czas. Japońska to jest chyba japońskie, często tak robią, bo no, z tym naszym samochodem co mamy, wiemy, że silnik to jest właśnie 50-letnia konstrukcja, rama to samo, nic kompletnie w Toyocie się nie robią, bo oni wychodzą z prostego założenia, po co, skoro działa. Oczywiście tam takie typu ładniejsze światła i tak dalej, ale te co najważniejsze, te serce, skrzynia biegów, raczej się nic nie robi. My tak rozmawiamy, to tak... No właśnie, bo mówię... Nie, bo tak... Z kim ja w końcu rozmawiam? Tak, Przepraszam, dziękuję. Przysłuchujecie się tej konwersacji, ale pytanie od nas padło, dlaczego tutaj na przykład nie ma takich bajerów, szmerów właśnie jak jakieś wyświetlacze, ile jest stopni i po prostu no akurat właśnie Pan nam wyjaśnił, że no chińscy producenci tak robią, natomiast Fujitsu od tego odeszło. Tak, w pewnym momencie mieli, ale my się akurat cieszymy, bo my nie lubimy dodatkowych błyskotek w nocy. W nocy ma być ciemno, ja mogę gwiazdy sobie widzieć, a nie mi tam coś mryga albo świeci dioda. Jest dioda, która sygnalizuje o pracy Włączy- timera, tak, na przykład, widzę. że włączyliśmy timer dodatkowo No. lub tryb ekonomiczny i to jakby wystarczy Wszystko. informacji. Te same diody w razie jakiejś awarii, gdyby do niej doszło, pokazują nam jaka jest awaria, czyli wy możecie zrobić filmik dla nas około minutowy i my jesteśmy w stanie jadąc do was o jakieś tam miganie odczytać, odpowiednie. co się wydarzyło ewentualnie, nie? Więc to jest I istotne dla nas. I ona też ma programator tygodniowy, z tego co pamiętam. Ona ma programator, ma dobowy, Dobowy. tak, tygodniowego nie ma, ma dobowy. Ma dobowy, Dobra. możemy I tak tam załączenie, wyłączenie ustalić. Sleep ma, więc jakby nie jest bardzo rozbudowana, ale są trwałe urządzenia. Naprawdę przez Właśnie to w chcę. tej chwili, jak ja pracuję 10 lat, to tak próbowaliśmy zliczyć, szybko licząc, około 2000 urządzeń nasza Wow. firma ma zamontowanych Kosmos. Fujitsu różne modele. Modele. Tak. I co, nie za często się Nie. naprawy zdarzają. Mamy naprawdę mało awarii. Żeby to była seria, to nie ma jakichś tam problemów z tym. Nie no jasne, Zawsze ktoś może nawet wydarzyć. Bentleye się psują i Tak, Mercedesy zawsze coś górnej może półki, wydarzyć, oczywiście. ale to kwestia nie- dostępności części, Łatwości tego, że to właśnie jest tak, naprawdę. łatwość wymiany, rozebrania, to co rozmawialiście, Państwo pytaliście o serwis, to dla nas też jest ważne, że możemy, nie zabiera on bardzo dużo czasu i te części się nie rozpadają w rękach przy rozbieraniu wielokrotnie. Takie Tak? delikatne są. Na szpitalu co pół roku rozbiera się kompletnie urządzenie. A, żeby wymyć jakoś już na maksa. Więc widzimy w urządzeniach 6-7-letnich, że możemy to wykonać i nie ma problemu, nie? Żeby coś się z tym Właśnie o działo. to chodzi. No troszeczkę marka jest może droższa, ale właśnie płaci się później za spokój z latami, co nie? Że wie, że przez ileś lat to będzie działało a nie jak tamte firmy gry. Ja nic nie mam do tej firmy, ale jak słyszałem, że ludzie po 4-5 latach zaczynają narzekać, że już się zaczynają poważne awarie i niejednokrotnie po prostu taniej jest wymienić jednostkę niż naprawiać. No. Nie wiem, czy to prawda, jest, czy nie, ale no, jakby, kilka razy mamy słyszałem. doświadczenia z innym, bo głównie od 17 lat jesteśmy dystrybutorem tu lokalnym Fujitsu i sobie chwalimy współpracę. Natomiast kwestia też tego, za co płacimy, to jakby obsługa serwisowa naszej dostępności, czyli Tak. jeżeli wy do nas coś zgłaszacie jako Nie znikacie, klienci, nie znikamy, więc łatwiej jest nam też naprawiać, bo wiemy, że dostaniemy jakieś części. Łatwiej to obsłużyć jest po prostu. Zatem nie? no, praktyka wieloletnia, no, znacznie łatwiej i szybciej wam to idzie niż serwisar, który powiedzmy od 2 lat ma firmę no, taką powiedzmy bardziej garażową niż No tak, no zamontować jest prościej, a jakby serwisować, Zaczyna się diagnozować nie jest No. nieraz prosto, bo trzeba na to czasu też poświęcić, nie? Przy różnych urządzeniach no, potrzeba jest tam nieraz poświęcić czasu. Tu też przy tej gwarancji jakby zakupu u nas urządzeń, was w okresie gwarancji no nie interesuje to, ile my czasu spędzimy przy ewentualnej awarii, naprawie, nie? No tak. Macie to usunięte i to obejmuje też nasza usługa. Następne pytanie padło, jaki jest przelicznik? Jak bardzo zaoszczędzimy na zużyciu naszej energii, Tak, że prawda? mniej więcej 1 do 3 możemy przyjąć, nie? Tak. Pan tutaj mówił o sobie w domu jak ma, no to powiem wam, że czysta ekonomia. I plus komfort, no bo macie dokładnie to co chcecie, jakby człowiek się za portfel nie trzyma, a jest ciepło lub jest chłodno. Przyglądam jeszcze tabelę sobie.
w takich naprawdę jakichś warunkach, jakbyśmy chcieli ją mocno eksploatować latem, to przy 43 stopniach na dworze, ustawionych w środku 18, ten klimatyzator pobierze 870 W. Żartuję. Ojej. Słyszysz jaka różnica? To że tak, 43 nigdy nie mieliśmy, a 18 jest stanowczo za zimno. Tak, No tak. jakbyś wyszła na zewnątrz, to byś jakiegoś A dostała tego. I oczywiście nie zawsze pracuje, bo urządzenie sprężarka moduluje, czyli im bliżej zadanej temperatury jest osiągnięcia, Uspokaja się. ona zwalnia, wtedy mniej pobiera nam energii. Dlatego chodzi o to, żeby nie wyłączała i włączała, tylko sobie płynnie pracowała tak delikatnie. A powiedz mi zimą, na przykład przy minus 10 załóżmy. No taka Tak. to jest, I, no nie powiedzmy, wiem, 20 optymistycznie. w domu. No to tak? Jak słyszę, że ktoś chce mieć 20 w domu, to zawsze się upewniam, czy na pewno chce mieć 20 w domu. okej? Znaczy co, to znaczy, że za mało? Przy 20, to tak, wylicza się temperatury do ogrzewania dla 20 stopni w domu, ale przeważnie wolimy mieć 21, 22, nie? Aha, się ja- to- No, to- to- lećmy po Lećmy po grubej bandzie, no 22 stopnie. 22 stopnie I przy minus 10. Przy minus 10 już to urządzenie 1700 W pobiera, a produkuje 3,46. Ojej. 3000, Czyli 3 dwa razy, kW dwa mamy tak razy. tutaj. Przy Dwa minus razy. 10 na zewnątrz, Tak. prawda? Kiedy ma obciążenie bardzo duże, A bo przy bo woda zerze mamy 4,5 kW wydajności, a pobiera 1600 W. A, Wiecie, czyli wy- 3 wydajność razy, rośnie to niesamowicie. 3 to jest albo 2, ekran w zależności nie. jaka jest temperatura na Znaczy, zewnątrz, prawda? Jeśli jest 0, to 4 razy. No nie, bo było No, to 1600. jest 1600, tak. A, no, No, przepraszam, no to przepraszam, masz widzisz. rację. Tak, No już zawsze wiadomo, musi. Te najlepsze, wszystkie firmy są jakby zobligowane do tego, żeby podawać wydajności przy plus 7 na dworze i tam przy Aha. plus 20 w środku. Tak jest to unormowane, że takie wydajności się podaje, albo ten współczynnik COP czy SCOP podaje się przy takich temperaturach. Nie? Więc tutaj wtedy przy plus 7 na dworze, no to mamy 5,3 kW wydajności Faktycznie. już, nie? A I możesz- 1,5 kW po prostu. Możesz mi pokazać tą tabelę? Co to jest za To znaczy, tabela? To jest, tak mogę. O, super. Ja sobie jeszcze zbliżenie może zrobię, może będzie coś widać. Fajna sprawa. Ona była Przepraszam, że 18. przerwę. Proszę, Możesz proszę. od samego początku to wszystko powtórzyć? Mogę. Uruchomiliśmy urządzenie na 18 stopni, nastawiliśmy w środku. Było odczyt czujki tam z góry 22,5. Sprężarka rozkręciła się na maksa obroty i mamy prąd, jaki pobiera maksymalnie. I to jest na wysokich obrotach tutaj było ustawione, Tak, na wysokim. czyli tu było na maksa Tak. i tak sobie pracowała. W momencie, kiedy zrobimy sobie ustawienie niższe, teraz tutaj sprawdzimy. Jeszcze, tak, to jeszcze się rozkręca, to już zeszła Już temperatura, właśnie chciałem tak, powiedzieć. to nam zeszła temperatura, urządzenie pracowało, ja przesunę, bo myśmy tam dalej przełączali obroty. Tutaj idzie na maksa, tu idzie na maksa, a w tym momencie zmieniłem, o tutaj gdzieś, przestawiliśmy obroty wentylatora No, na 2. Nic nie zmieniałem, temperatura dalej była 18. rozumiem. Tak, Ale to- ustawiliśmy- mniej dmuchania. Tak, mniej dmuchania i od razu sprężarka dostaje nakaz zwalniania. W tym miejscu ja to zrobiłem, gdzieś tutaj. Faktycznie było 90 coś. Tak, wcześniej. 90 już zaczyna spadać i spadło nam do 51 i mamy O ja, już połowę. już brała 500 W, gdzieś w granicach 500 W przy ustawieniu 18, natomiast no w środku już 22,5, bo wolniej zabierała powietrze, wymieniała. Natomiast możemy z tego korzystać, jak jest wszystko pozamykane, utrzymuje się temperatura. Wychłodzone Ja chciałem jakby pokazać, jak urządzenie samo też będzie pracowało, bo w tej chwili to myśmy to wymusili, żeby tak zrobić. Ale ono samo to zrobi. A jeszcze jest ciekawsze, kiedy zostawiliśmy 2, bieg wentylatora, a ustawiłem temperaturę 23, bo 22,5 było, 23 ustawiłem i jeszcze nam pobór zaczyna spadać. 11. No tak, czy już praktycznie. Ona sobie sama, tak, obroty spadły, utrzymujemy wtedy zadaną temperaturę, gdzieś w tych okolicach jeśli- urządzenie się nie wyłącza, ale nam pobiera To tak, no minimalne, tak żeby 400 utrzymać. W, tak. Fajnie. Także tak, ona Czyli, sobie sama czyli też... to, co jest cały czas mówicie, najlepiej schłodzić i trzymać już te pomieszczenie, bo wtedy najczęściej będę miał tą liczbę. Ona będzie sobie samoistnie tam pilnowała i też trzeba pamiętać, że zawsze jeżeli wy sami zmienicie tutaj prędkość wentylatora, No. to tak jak ja byłem, ona sama narzuca, mimo tego, że zostawiliście 18 nastawione, Tak. to zmniejszenie prędkości obrotowej wentylatora w środku powoduje zmniejszenie
prędkości sprężarki. Mniejsze zużycie, ale też mniejszą wydajność. No, oczywiście. Ale to jest jakby kwestia używania później. Na ile chcemy, żeby nam dmuchało po prostu Bo mocno. urządzenie, nie? jeżeli tutaj będzie auto, to urządzenie samo sobie będzie decydowało o pracy wentylatora w środku, ale to wy musicie sobie spraktykować, co wolicie. Rozumiem, jak wygodnie Tak. jest. Ja to czuję, że najchętniej to bym na jedynce to trzymał, ale non stop. Żeby po prostu nie wiało za mocno, no bo to małe pomieszczenie to zawsze będziemy mieli na karku powiew. Ale to jeszcze będziemy testować, jak to człowiek się czuje. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że wytrwaliście z nami do końca. Był trochę dłuższy, ale chcieliśmy kompleksowo, naprawdę od podstaw Wam pokazać. Po prostu łącznie z fundamentem montaż klimatyzacji. I czym to się je? I czym to się je. A na koniec, dla wytrwałych, małe dyrdymały. Także Klaudia zmieniła minę z opierdzielającej Nie. mnie na ostro, na minę szczęśliwej współmałżonki. Dobrobytne. Klaudia powiedziała, że po zmianie swojej miny i po tym jak ja powiedziałem, że zmienia swoją twarz na wesołą, że mi wytnie. Także nic z tego nie usłyszycie i tak co mówię. No, będzie cięcie. No i właśnie my tak cały czas mamy. Pierdzielisz farmazony. Ja pierdzielę farmazony, ale przecież sama powiedziałeś, że jestem farmazonem. Dobra, ale farmazon. Ludzie chcą po prostu obejrzeć odcinek. Nie a ludzie, nie tylko nasi słuchać- kochani widzowie. Dobrze, a nie słuchać swojego wywodu tutaj na temat, jaki ty jesteś zmęczony, jak jest gorąco. No. Ja nie chcę cię posłuchać, ja bym jeszcze mógł pociągnąć kawałek. Ja wiem. No, może ja tak będę ciągnąć, jak będzie zimno i będziesz ustawiać po prostu oszczędną, ekonomiczną wersję grzania. Wiesz, że dzisiaj jest środa. Łeb chcesz? No powiedziałeś ciągnąć. Chcesz łeb? Ty powiedziałeś ciągnąć. Dostaniesz. Boję, że. Bój się. Jeszcze chcesz coś powiedzieć, bo już mówiłam cięcie. Pani Jezyser mnie strasznie ustawia. Dobra, cięcie. Zbijesz szklankę.